Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj mamy jedno zadanie. Przesadzić starą różę rosnącą w pojemniku tak, żeby dostała nowe podłoże i żeby pięknie rosła w tym nadchodzącym sezonie. Jest to pilna praca do wykonania, dlatego że ona już tutaj zaczyna rosnąć i im później byśmy to zrobili, tym ona bardziej by to ucierpiała. Ta praca będzie polegać na w zasadzie dwóch rzeczach. Pierwsze, musimy wyjąć roślinę z doniczki i usunąć tą starą ziemię, stare korzenie, zaraz to zobaczycie. A druga część to jest po prostu wsypanie nowego podłoża. O tym, jakie to będzie podłoże, też będziemy mówić, jakie są opcje. Czyli nasypanie nowego podłoża, umieszczenie rośliny z powrotem w pojemniku, zachowanie odpowiedniej wysokości, głębokości sadzenia, obsypanie, dodanie nawozu i podlanie rośliny. To są zadania do wykonania na dzisiaj. My na końcu jeszcze zastanowimy się, czy nie warto tej rośliny przyciąć. Zaczynamy. Zobaczcie, mamy dość starą różę. Nie wiem, ona może mieć około 5 lat, 4-5 lat, która tutaj już rośnie w doniczkach u nas przed budynkiem właśnie od ładnych paru lat. Była kilkakrotnie już właśnie tak jakby przesadzana, wymieniane było to podłoże, ale część pędów jest starych i na końcu zobaczymy, czy nie warto ich wyciąć. Po pierwsze, chcę, żebyście zobaczyli, co jest takim wyznacznikiem o tym, że to już jest najwyższy czas na to, żeby zająć się tym przesadzaniem. Jeśli chodzi o ten kalendarz, nie? Kiedy to robić, to zobaczcie, już tutaj zaczynają nam wyrastać nowe pędy, pączki nabrzmiewają, pokazują się, jeszcze listków nie widzimy, tak? O, tu widzimy może listek pierwszy, ale mocno nabrzmiałe pąki. I nie warto teraz czekać. Trzeba to zrobić jak najwcześniej. Jeżeli te pąki nabrzmieją i tych listków będziemy mieć więcej, to ten zabieg, który robimy, ta roślina na nim bardziej ucierpi. Ona go odchoruje bardziej, więc im wcześniej to zrobimy, tym lepiej. Dlatego tak strasznie zależało mi na tym, żeby ten filmik nagrać jak najwcześniej. Druga rzecz, która jest bardzo ciekawa i chciałem, żebyście zwrócili uwagę. Zobaczcie, jak głęboko ta roślina jest w tym pojemniku. Ja tutaj prawie całą rękę mogę włożyć. Od krawędzi pojemnika do powierzchni tej ziemi jest około 10 cm. Powiem Wam, że wtedy, kiedy przesadzaliśmy tą roślinę ostatnio, czyli myślę, że to było rok temu, jeśli dobrze pamiętam, to myśmy nasypali podłoża do tego miejsca. Zostawiliśmy jakieś 3 cm wolnego miejsca po to, żeby była możliwość swobodnego podlewania z góry, tak? Żeby ta woda nam się nie wylewała. I o jakieś 6 cm roślina po prostu siadła, to podłoże się ubiło i to jest normalna rzecz. Tak bardzo często się dzieje wtedy, kiedy sadzicie w podłoże torfowe. Im jest głębszy pojemnik, większy pojemnik, tym to osiadanie bardziej jest widoczne, lepiej to widać. Najtrudniejszą rzeczą, która teraz jest do zrobienia, jest po prostu wyjąć tą roślinę z pojemnika. Pojemnik jest dość ciężki, tak? Więc ja sobie muszę zrobić takie coś. Położę sobie to tak. I teraz zobaczcie, tutaj jeszcze widać też małe korzenie, które wyrastają, tak? Istotna informacja jest taka, że my w dużym stopniu podlewamy tą roślinę właśnie od spodu, dlatego że ona stoi na podstawce i my staramy się tak robić, żeby na tej podstawce w okresie od czerwca do końca sierpnia prawie że zawsze stała niewielka ilość wody, tak żeby ta woda podsiąkała i ten system korzeniowy, bo najważniejszy system korzeniowy jest tutaj. Zobaczcie, tutaj działa najważniejszy system korzeniowy. W dole bryły korzeniowej. To, co tutaj jest, tutaj się niewiele dzieje. Najwięcej dzieje się tutaj. Zaraz zobaczymy, jak to zdejmiemy tą doniczkę. Nie wiem, czy mi się to tak łatwo uda. O, jest dobrze. Udało się. Tu na dole mamy trochę... Zobaczcie, te korzenie są częściowo białe,
częściowo brązowe, częściowo czarne. O, widzicie? Tutaj mamy resztki drenażu, które ja sobie odłożę na bok. I z tym drenażem zaraz wam powiem, jaka jest sytuacja. Ten drenaż jest konieczny w zasadzie tylko wtedy, kiedy podlewacie roślinę od góry i wtedy, kiedy macie mało otworów na dnie doniczki. Tak jak w naszym przypadku, moim zdaniem ten drenaż aż nie jest taki istotny i ja raczej już go nie będę tutaj dawał. O, tak można go wydubać. Zwróćcie uwagę, jak to podłoże, w którym jest bardzo duży udział torfu, ono w zasadzie oblepiło ten drenaż, tak, że my musimy teraz szukać tych kamyczków, tak? Nie ma tej takiej odciętej warstwy, że mamy ziemię i potem mamy na dnie drenaż. To wszystko się zmieszało. Jeszcze przyglądnijmy się tej bryle korzeniowej, zaraz będziemy z nią robić porządek. Ja mówiłem, że to, co się dzieje najwięcej, to się dzieje tu. Ale zobaczcie, tutaj też się pojawiają i nawet powiem, jestem zaskoczony, bo myślałem, że tutaj się nie będzie nic działo, a tutaj też się pojawiają, widzicie, młode korzenie. Młode korzenie. I tak powiem wam szczerze, że ta bryła korzeniowa wygląda dobrze. Jakbym wiedział, że ta bryła wygląda tak, to nawet bym zaryzykował, że nie było potrzeby wymiany tego tutaj podłoża. Wystarczyło tylko podnieść ją, dosypać na dnie te brakujące 6 cm podłoża i ją włożyć, nie? Ale skoro już to zrobiliśmy, to będziemy robić tak jak trzeba. Więc my się po prostu pozbędziemy części tej bryły korzeniowej. Tu sobie odłożę. To. Zobaczcie, to co jest tutaj u góry, to jest w ogóle nieporośnięte korzeniami. O, to wszystko jest ziemia, jak gdyby, która nie została spenetrowana przez korzenie i można powiedzieć, że nie została w jakimś dużym stopniu też wyjałowiona, tak? Ona by się jeszcze nadawała do użycia. Bo naszym celem jest pozbyć się części tych korzeni, części tej ziemi już mocno przerośniętej, wyeksploatowanej, pozbyć się i zastąpić ją nową ziemią. Ja, żeby sobie ułatwić tą pracę, wezmę to, zrobię łopatą. Gdybym robił to, powiedzmy, miesiąc później i usunąłbym tych korzeni tak dużo, wtedy, kiedy ta roślina miałaby już dużo liści, to ona na pewno by ucierpiała mocno. I teraz tak, zobaczcie, tu jest jeszcze też ciekawa rzecz, która pokazuje, jak różnie kolor się te korzenie, które mamy w tym miejscu, tak, gdzie nigdy nie było za mokro, one są po prostu naturalnie brązowe, brązowo-kremowe, przeważnie brązowe. I to podłoże też jest takie. Natomiast tutaj, bliżej dna, gdzie podlewaliśmy to przez podsiąkanie, tak? I cały czas, tak jak powiedziałem, przez cały rok, przez cały sezon, od czerwca do końca sierpnia, czy tam do września, na dnie podstawka stała woda, to te korzenie są lekko tak jakby czarne, lekko tak jakby przygniłe. Po roślinie tego w ogóle nie było widać, że tam jej coś brakuje, że coś jej dolega. Ale to jest oznaka, że tej wody było trochę za dużo. Nie powinno tak, te korzenie nie powinny tak wyglądać. Więc dla nas to jest sygnał, że myśmy za często, po prostu za dużo tej wody tam stało. To jest tak, że z mojego doświadczenia wynika, że wtedy, kiedy jest gorąco, kiedy jest upał, czyli powiedzmy mamy czerwiec, lipiec, to warto, żeby ta woda na tym podstawku stała. Natomiast w okresach tak jak maj czy już sierpień, to lepiej, żeby te rośliny
wypijały tą wodę z tego podstawka i przez parę godzin czy całą noc stały już bez tej wody, tak? Żeby tam ten dostęp powietrza był większy i żeby te korzenie nie były narażone na takie butwienie jak tutaj. Ale to nie jest jakiś bardzo duży problem, także to też się nie przejmujcie, jak zobaczycie coś takiego. Jeszcze jest jedna rzecz. W komentarzach opisujecie mi, że czasem macie takie sytuacje, że roślina rosnąca nawet w ogrodzie wygląda jakoś inaczej niż pozostałe. Ma bledsze liście i często nie wiecie, z czego to wynika. A problem właśnie najczęściej jest gdzieś w systemie korzeniowym. I jeżeli macie możliwość jakoś dostać się do tego systemu korzeniowego, zaglądnąć tam, to tam mogą być dzieć różne rzeczy. Tam uszkodzenia mogą być spowodowane przez gryzonie, przez mrówki, mogą być spowodowane też przez właśnie złe podłoże, przez zalanie punktowe tego miejsca, przez jakieś inne pH w danym miejscu. I ten system korzeniowy wygląda inaczej i wtedy też te liście wyglądają inaczej. I jak szukacie jakichś przyczyn dziwnego, nietypowego wyglądu rośliny, innego niż pozostałe, to warto zastanowić się, czy system korzeniowy jest optymalny, ma optymalne warunki. Okej, dobra. Zobaczcie, teraz już ta roślina jest na tyle lekka, że mogę sobie swobodnie ją podnieść. Myślę, że pozbyłem się gdzieś połowę objętości bryły korzeniowej. I tu nawet jak powąchacie, to czuć po prostu, że to jest tak jakbyście zamulony staw ruszyli. Też z tego powodu, że zobaczcie, tutaj mamy inne podłoże. Myśmy to podłoże zmieniali. Ja dawniej byłem zwolennikiem takiego podłoża, gdzie jest bardzo duży udział ziemi, gliny, ale jak jest za dużo tego, o, widzicie, a cały czas jest mokro w podłożu, to tu się robi takie błoto i to też nie jest dobre. Dlatego teraz od jakiegoś czasu daję mniej tego podłoża takiego gliniastego, więcej tego podłoża takiego luźnego, torfowego i obserwuję, jak to wpływa na wzrost. Jeżeli się regularnie pilnuje podlewania, to nie ma żadnych powodów do obaw i takie podłoże też jest dobre. Ten większy udział gliny w podłożu jest dobry wtedy, kiedy wiecie, że z jakiegoś powodu nie będziecie mieć możliwości regularnego podlewania, bardzo regularnego podlewania w pełni lata. I mam już roślinę przygotowaną do posadzenia, tak? Ona sobie tu poczeka. Teraz muszę sobie przygotować podłoże, które użyję, tak? Skoro mam już te resztki tego drenażu, to ja je tu jeszcze wrzucę. Choć wybiorę te stare korzonki, choć nie jest to aż tak konieczne. Nawet powiem wam szczerze, że miałem tego drenażu w ogóle nie dawać, ale z kolei skoro on już tu jest, to ten drenaż, gdyby go było za dużo, to on by też jak gdyby uniemożliwiał podlewanie tej rośliny przez ten podciąg, przez to podlewanie poprzez nalewanie wody do podstawka. Jak widzicie, to ma też swoje wady, ale moim zdaniem jest to najwygodniejsze i taki najpewniejszy sposób do tego, żeby mieć pewność, że ta roślina nie cierpi na deficyt wody w czasie lata. Dobra, mamy drenaż zrobiony i to podłoże będzie już do usunięcia. Teraz potrzebuję świeżego podłoża. Teraz tak, tutaj mam ziemię uniwersalną na bazie torfu. Tak, w zasadzie to jest 100% torfu. Zaczyna kropić. Teoretycznie można sadzić w to
Jeżeli tak jak ja wiem, że będzie ta roślina podlewana w dużym stopniu przez podsiąkanie, to jak najbardziej takie podłoże się nadaje, tak? Ale ja zawsze byłem zwolennikiem dodawania podłoża gliniastego do takiej mieszanki. Tylko zobaczcie, w tym momencie mam takie podłoże, które składa się z brył, widzicie? I jeżeli ja to zmieszam teraz tak jak jest, to nie uzyskam tego, na czym mi zależy, bo mi zależy na tym, żeby ta frakcja glinki jak najlepiej rozmieszała się z tą frakcją torfu. Więc to powinno być po prostu rozdrobnione praktycznie na pył. Spróbuję to rozdrobnić jak się da, ale po tych deszczach po prostu ta kubka ziemi, którą miałem przygotowaną, ona mocno nasiąkła, potem nagle wyschła i porobiły się bryły. I spróbuję sobie to w ten sposób. Już jest trochę lepiej. Już jest trochę lepiej. Tych brył trzeba się po prostu pozbyć. Jak jest glina, jak jest mokra, to się robi z niej masło i nawet się nie chce rozdrabniać. O, ale już jest dobrze. Już jest dobrze. O to coś takiego mi chodziło, żeby to miało taką strukturę. I teraz dopiero będę sobie to mieszał z tym, ale tego podłoża torfowego musi być więcej. Musi być go tyle, żeby mi teraz tak, ja mam to podłoże, które tutaj, to torfowe, które wam tutaj wysypałem. To jest podłoże, które sobie wziąłem z mieszalnika i dokładnie w to podłoże sadzimy róże do pojemników, do doniczek. Więc w tym podłożu jest już nawóz osmokote. Takie podłoże, tak jak wam już wspominałem wcześniej, wymieszane z osmokote jest trochę niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że trzeba je jak gdyby użyć dość szybko. Jak kupujecie podłoże w sklepie ogrodniczym już z osmokote, to bardzo często ono leżakuje kilka tygodni, czasem kilka miesięcy gdzieś na składach i w tym czasie już te składniki z osmokote się uwalniają i jest ten problem, że jeżeli sadzicie świeże róże, czy takie przesadzane róże do takiego podłoża, w którym te składniki z osmokote się już uwolniły częściowo, to ten system korzeniowy trudniej się regeneruje. Czasem się w ogóle nie może zregenerować, bo jest takie stężenie soli mineralnych w podłożu, że cały czas je upala. Dlatego ogólnie najlepiej jest kupować podłoże bez osmokote i osmokotę dodać w czasie już sadzenia. Mamy tutaj część tego podłoża, które sobie wsypię na spód pojemnika. I to będzie ta część podłoża, w którym tak naprawdę będą się zakorzeniać korzenie, te młode, wyrastające. I po co w ogóle dodaliśmy tej glinki do tego podłoża? Ponieważ podłoże na bazie torfu jest super, łatwo się je modyfikuje, łatwo się je kształtuje, jeśli chodzi o składniki pokarmowe, natomiast ono jest super tylko wtedy, kiedy jest cały czas stale wilgotne. Gdybyście pojechali na tygodniowy urlop w lecie i ktoś nie miałby kto podlać tych roślin, albo podlałby je w tym czasie tylko raz, wy byście wrócili. Ogólnie, gdyby się zdarzyła taka sytuacja, że ta bryła korzeniowa wam przeschnie, to taki torf bardzo trudno jest potem nawodnić. To jest pierwsza sprawa. Też dużo szybciej on jak gdyby oddaje tą wodę. Natomiast jeżeli dodacie do tego podłoża torfowego trochę glinki, to bardzo stabilizuje to te właściwości wodne tego podłoża. To podłoże dużo stabilniej utrzymuje optymalną wilgotność. I w zasadzie po to jest ten dodatek glinki. I jeszcze jest druga rzecz. Glinka dodana do podłoża też powoduje, że część tych składników pokarmowych uwalnianych z osmokoty albo
podawanych podczas podlewania do podłoża jest właśnie chłoniętych przez tą frakcję glinki i potem stopniowo uwalniane roślinie. Torf też ma takie właściwości pochłaniania tych składników, ale ten torf traci te właściwości z czasem, nie? One są bardzo dobre na początku, a później, nawet wtedy, kiedy już ten torf osiada i tak dalej, te właściwości sorpcji tych składników i potem oddawania ich stopniowo roślinie trochę maleją. A glina ma te właściwości cały czas stałe i one się nie zmieniają. Dlatego ten dodatek gliny daje nam właśnie takie korzyści. Dobra. Dobrze jest go troszeczkę teraz to podłoże ugnieść. I teraz sobie przymierzę, czy moim zdaniem, zobaczcie, teraz jest optymalna wysokość tej rośliny. Optymalna wysokość tej rośliny, tak zostanie. Przygotuję sobie jeszcze drugą część podłoża, bo mi go brakło i zasypię. Teraz przygotowuję sobie podłoże na tą górną część pojemnika i ja trochę dodałem sobie tutaj jeszcze glinki, ale w zasadzie nie ma takiej konieczności. Najważniejsze, żeby to podłoże z glinką było tutaj, w tym miejscu, gdzie te korzenie najbardziej pracują. A tutaj już ta glinka nie jest aż tak bardzo konieczna. I teraz dosypuję sobie podłoża. Tutaj zwróćcie uwagę, że ta bryła, ona musi być oblepiona tym podłożem dokładnie ze wszystkich stron. Tam może powstać pod spodem, pod tą częściowo wolna przestrzeń, więc chodzi o to, żeby ją wypełnić. Ważne jest to, żeby to ugnieść. Mówiłem Wam, że ja mam to podłoże już wymieszane z osmokotę. Tego osmokoty nie ma tam jakoś bardzo dużo, ale gdybyście używali czyste podłoże bez nawozu, to teraz ten moment jest najlepszy, żeby właśnie dosypać nawozu. Pytacie mnie, o jaki nawóz używam. Dawniej używałem osmokotę, ale kilka lat temu odkryłem jeszcze Ecotę Ornamentals. Nawóz, który jest jakby zamiennikiem osmokotę. Ja na początku bardzo tak ostrożnie do tego podchodziłem, sceptycznie, dlatego że firma produkująca osmokotę ma tak dobry marketing, że oni tak mocno tam opisują, uświadamiają nam, użytkownikom, jakie to technologie są zawarte w tym osmokotę, że byłem pewien, że taki mało znany nawóz też o kontrolowanym działaniu będzie mocno ustępował osmokotę. Okazuje się, że ja osobiście nie widzę żadnych różnic między droższym osmokotę a tańszym Ecotę. I teraz, jeżeli mamy taki duży pojemnik, to ja myślę, że garść osmokotę na pojemnik podana teraz wiosną, to jest 8-9 miesięczny nawóz, jest w sam raz, tak? Ponieważ ja tu mam częściowo już ten nawóz wymieszany z podłożem, więc ja dam pół garści i zobaczcie, ja sobie go sypię tutaj, w ten sposób, równomiernie. Dlaczego to miejsce jest dobre na podanie nawozu? Dlatego, że jeżeli będziecie podlewać z góry, to ten nawóz i tak będzie się wpłukiwał w głębiej, tak? A z kolei on będzie już przysypany ziemią, tą, którą zaraz dosypię, i on będzie cały czas w środowisku wilgotnym. Wobec tego te warunki do prawidłowego działania nawozów otoczkowanych będą. Bo nawóz otoczkowany, żeby prawidłowo działał, musi się znajdować stale w środowisku wilgotnym, wilgotnego podłoża. I tutaj tak będzie. I teraz już po prostu uzupełniam sobie tą ziemię.
I teraz pozostaje mi jakby ugnieść to podłoże, zagęścić je częściowo. Zaraz je jeszcze podleję. Ok, i zobaczcie. Można powiedzieć, że to przesadzanie mamy skończone. To miejsce okulizacji jest na powierzchni ziemi i ja jestem zwolennikiem, jeżeli uprawiacie róże w doniczkach, żeby ono właśnie było w tym miejscu. Ono może być częściowo zagłębione, ale bardzo łatwo jest tutaj, zaraz będziemy tu wycinać, robić porządek na tej karpie i ona też nie butwieje. Wszystko jest tu po prostu tak, jak ma być. Zaraz sobie to podleję, ale teraz zajmijmy się jeszcze właśnie tym, co warto zrobić podczas tego zabiegu takiego przesadzania i też przycinania wiosną róż w doniczkach. Większość pracy właśnie z takimi roślinami musimy wykonać teraz. 90% całej pracy, którą wykonujemy przy nich. Później już tylko podlewanie i wycinanie przekwitniętych kwiatów. Więc co my tu mamy? Tak jak powiedziałem, jest to niemłody krzew. Minimum 4 albo 5 lat ma. I zobaczcie, mamy pędy, które są zielone, które są stosunkowo młode. Mamy pędy takie średnie, jak ten i ten. I ewidentnie mamy stare pędy. Ja teraz te pędy mogę po prostu usunąć. O, to będzie test akurat nowego sekatora Alpen. Zobaczymy, jak to się tutaj będzie zachowywało. Miałem wyciąć całą tą część, ale wtedy wyciąłbym również tego pęda, więc na razie się jeszcze zawahałem. Zobaczymy zaraz. Nie chcę po prostu za bardzo ogołocić tej rośliny. Na pewno wytnę te najstarsze tutaj. Zwróćcie uwagę, że wycinam to w taki sposób, żeby... Akurat sobie jeszcze obciąłem też jedną niepotrzebną gałązkę. Wycinam tak, żeby nie zostawiać sęków. O. I tutaj mamy już w zasadzie porządek z tą karpą zrobiony. Tu jeszcze mam taką jedną starą gałązkę, którą też bym chętnie wyciął. O, tu zostawiłem trochę sęka, ale bałem się, żeby nie uszkodzić tego pędu obok. O, dobra, teraz jest ok. Dobra. I teraz w zasadzie mam dwie możliwości. Albo zostawię to tak, jak jest i co się wtedy wydarzy? Wtedy wydarzy się to, że tutaj, gdzie już zaczęły nabrzmiewać te pąki, one zaczną rosnąć. Tu będziemy mieć dosyć dużo drobnych kwiatów. To jest rabatówka, więc nie jest jakiś wielki problem. Tak samo tu. Natomiast tu będziemy mieć ciszę, tu się nic nie będzie działo. Tu na pewno wtedy nie wyrosną żadne nowe pędy. A ja bym chciał, żeby tutaj coś się mi pojawiło, tak? I słuchajcie, żeby było jasne, to nie jest powiedziane, że jeżeli ja to przytnę, to na pewno coś tu urośnie, tak? Ale jak nie przytnę, to praktycznie jestem 100% pewny, że tu nic nie urośnie. Więc to od Was zależy, czy wolicie to zostawić w ten sposób, mieć pewność, że tych kwiatków tutaj będziecie mieć więcej, ale z tym odmładzaniem będzie problem, czy jednak godzicie się z tym, że na początku tych kwiatów może być trochę mniej, ale szansa, że roślina się odmłodzi, jest większa. I co się wtedy robi? No wtedy można przyciąć na przykład tak, można się pozbyć tego najstarszego pędu, tak? Można przyciąć tak. To, co jest najcieńsze, to można wyciąć całkowicie. Tak. Tak. To już mamy jedną rzecz. I pozostałe pędy też można przyciąć tak, żeby jakby trochę wyrównać. Ja tak zrobię. Słuchajcie, tak jak normalnie przy pielęgnacji ogrodu mówię, że w zasadzie nie ma znaczenia, w którą stronę jest skierowany pąk, nad którym tniecie. Dlatego, że w normalnych warunkach, kiedy jedna roślina obok drugiej rośnie,
w zasadzie to się po prostu tak rozrasta, że my na to nie zwracamy uwagi, ale kiedy macie roślinę w pojemniku, to bardziej by mi zależało na tym, żeby ona się rozrastała tu na boki, a tu, żeby było światło i żeby mi gdzieś tutaj coś nabrzmiało, nowe pąki śpiące i urosły nowe mocne pędy. Nie wiem, czy tak się stanie, dlatego, że to jest już dość stara karpa i nie ma tutaj za bardzo nowych tkanek, ale zobaczymy. W każdym razie w takim sytuacji, kiedy mam pojemnik, to bardziej mi zależy na tym, żeby kierować te pędy, które będą wyrastały na zewnątrz. Jak to zrobić? Mogę zrobić w ten sposób. Tutaj mam pąk skierowany na zewnątrz, tak? I on urośnie w tą stronę, tak? Jeżeli bym chciał jeszcze niżej zejść, to następny pąk, który mam skierowany na zewnątrz, to jest ten tutaj. Czyli musiałbym przyciąć tu. Mogę tak zaryzykować. Tutaj mam, o zobaczcie, tutaj mam pąk skierowany na zewnątrz w tym miejscu, tak? Tutaj szukam i mam pąk skierowany na zewnątrz tu, w tym miejscu, w tą stronę. Takie cienkie tutaj, wyrastające pędy z nasady, ale bardzo cienkie, ja je usuwam od razu. I takie coś, co jest suche również. I powiem wam szczerze, że ja nie wróżę temu tutaj elementowi jakiegoś powodzenia, że tutaj coś się będzie latem działo. Dlaczego? To jest bardzo stare, to jest dość stare, to też już nie wygląda na jakieś bardzo produktywne i ja przewiduję, że tutaj z tego nic nie wyrośnie. Teoretycznie mógłbym to wyciąć, ale szkoda mi trochę, dlatego że tutaj mam tylko 3, 4, 5 pędów średniej grubości. No i to jest to moje zawahanie, że dzisiaj się akurat zawahałem. Może jakbym podszedł do tego jutro, to bym miał więcej odwagi i bym uciął. Także nie myślcie o tym, że ja mam tak wszystko poukładane od A do Z. Wiem, pewne rzeczy robię intuicyjnie i czasem ryzykuję. W tym momencie zostawiam tą roślinę tak. Kiedy mamy już prawie wszystko skończone, nie możemy zapomnieć o jednej najważniejszej rzeczy. Musimy sprawić, żeby to podłoże po pierwsze było cały czas wilgotne przez najbliższy czas, żeby ten system korzeniowy mógł wrastać w wilgotne podłoże, a po drugie, żeby to podłoże oblepiło dość szczelnie tą starą bryłę korzeniową, żeby nie było tak, że mamy starą bryłę korzeniową, jakieś wolne miejsce, wolną przestrzeń i dopiero nowe podłoże, bo wtedy ta roślina zacznie po prostu umierać, te korzenie nie będą miały się gdzie zakorzenić. Więc ja tutaj wleję całą konewkę wody. Może się okazać tak, że jak ja to podleję, to podłoże jeszcze na tyle siądzie, że ja będę musiał tego podłoża trochę dosypać. I na koniec, co wydarzyło się w czasie tego procesu, cośmy go dzisiaj robili? Po pierwsze, usunęliśmy starą, wyeksploatowaną ziemię i usunęliśmy stare korzenie, częściowo martwe, tak? Zrobiliśmy miejsce na wyrastanie nowych korzeni, daliśmy świeżą ziemię, w którą z łatwością, niezbyt zasobną, bez jak gdyby nawozu, bo pamiętajcie, że osmokote to jest nawóz, który zacznie działać za miesiąc, tak? Czyli przez ten miesiąc mamy prawie że jałowe podłoże, w którym korzenie się świetnie zakorzeniają. Więc to jest ważna rzecz, dlatego nie polecam dawać jakichkolwiek innych nawozów oprócz osmokote podczas takiego przesadzania. Jeżeli nie macie osmokote i planujecie używać innych nawozów rozpuszczalnych, to przez pierwszy miesiąc ich nie używacie, podlewacie czystą wodą i dopiero po tym miesiącu zaczynacie delikatnie od niskich stężeń podlewać jakimś tam nawozem rozpuszczalnym w wodzie, tak? W zasadzie całą najważniejszą pracę związaną z uprawą róż w doniczkach mamy już zrobioną. Teraz tą doniczkę tylko odstawimy i sprawdzimy, na ile siądzie to podłoże, że trzeba uzupełnić, to uzupełnimy. I teraz będziemy tylko sprawdzać, żeby to podłoże nie wyschło. Nie będziemy go podlewać bardzo często, tak, żeby ono było wilgotne, ale żeby nie było po prostu, żeby to nie było bagno. Wiem, że czekacie jeszcze na odcinek o przesadzaniu kilkuletnich lub starych róż w ogrodzie. Ja cały czas myślę, co ja bym miał tutaj u siebie przesadzić i nie wiem, czy uda mi się ten odcinek nakręcić, postaram się, ale moja informacja dla Was jest taka. Jeżeli planujecie cokolwiek przesadzać teraz,
to im wcześniej to zrobicie, tym lepiej. Czyli nie czekajcie do połowy marca czy do końca marca, tylko róbcie to teraz, na początku marca. To jest najlepszy czas, wtedy kiedy jeszcze właśnie te pąki są małe, nie rozwijają się liście. Jeżeli się zaczynają rozwijać liście, to warto wstrzymać się z przesadzeniem może do następnego roku, do następnej późnej jesieni lub wczesnej wiosny. Ale teraz jest jeszcze dobry czas, więc jeżeli chcecie przesadzić, to przesadzajcie. Młode rośliny, takie 2-3-letnie, w zasadzie przyjmują się podczas przesadzania bez najmniejszego problemu. Po prostu tniecie je tak jak na wysokość, taką jak otrzymujecie rośliny od nas, wykopujecie, robicie dołek w innym miejscu, gdzie macie wsadzić i wsadzacie bez żadnego nawozu, dużo wody, roślina przycięta, możecie zrobić kopczyk o tej porze roku i roślina się przyjmie. Więcej problemów, więcej potencjalnych niepowodzeń może się wydarzyć wtedy, kiedy przesadzacie rośliny tam 5-6-letnie czy starsze. I to już nie jest takie proste i nawet dochowując wszelkiej staranności, może się ten proces nie udać. Dużo zależy od przebiegu pogody. Jeżeli będzie długa, taka chłodna wiosna, to przesadzanie ma większe prawdopodobieństwo powodzenia, a jeżeli nagle zrobi się gorąco, plus do tego zaczną wiać suche wiatry, bo te suche wiatry są niesamowicie szkodliwe dla takich przesadzanych roślin, to prawdopodobieństwo, że ta roślina się przyjmie i zacznie ładny wzrost w nowym miejscu, gwałtownie spada. Jeżeli znajdę taką roślinę, to nakręcimy filmik i powiem Wam o tych wszystkich bardzo ważnych szczegółach, ale najważniejszy jest termin. Także na dzisiaj to tyle i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.